Cześć, w niedzielę wyskoczyłem Rometem Orionem na lokalny targ Staroci, spotkałem kilku znajomych, miałem okazję wreszcie na własne oczy zobaczyć słynnego Bugiwana, czyli Lublina z kanału Roboty na dachu, który bardzo polecam i pozdrawiam, a tuż przed końcem targu zdążyłem jeszcze kupić fajny eksponat, który zaraz wam pokażę. To jest ciekawy termowentylator, czy jak na nim jest napisane, ogrzewacz wnętrzowy z lat 80. Z przodu jest duże logo Biofis. Rzućmy okiem na tabliczkę znamionową. Producent Biofis, Fabryka Pomocy Naukowych Poznań, ogrzewacz wnętrzowy, moc 2000 W. Jest tutaj rok produkcji 1986. Nie ma oznaczenia typu tego ogrzewacza, ale jest to chyba typ W1. Zaraz zobaczymy dlaczego. W sumie całkiem ładne i dobrze zachowane urządzenie. Z boku są dwa wyłączniki, każdy podpisany 1000 W, czyli pewnie każdy uruchamiał oddzielną spiralę grzewczą. Na dole jest pokrętło, dzięki któremu można było regulować kąt nachylenia ogrzewacza. A w środku, choć niezbyt dobrze to widać, jest chyba silniczek podobny do tych stosowanych w suszarkach do włosów czy klasycznych farelkach. Podobny termowentylator już mam, chociaż jeszcze nie oglądaliśmy go w żadnym odcinku na kanale. To jest również model z poznańskiej Fabryki Pomocy Naukowych Biofis. Rzućmy może tutaj okiem na tabliczkę. Widać datę produkcji 1988 rok i jest oznaczenie typu W1, a całkowita moc to 2030 W, pewnie razem z silniczkiem. Obydwa ogrzewacze różnią się wyłącznikami. Ten nowszy ma oddzielny wyłącznik wentylatora i dwa wyłączniki każdej z grzałek. Wygląda to trochę jak w typowych farelkach z Kętrzyna. Mam też kupioną kiedyś oddzielnie instrukcję z napisem ogrzewacz wnętrzowy W1. W środku jest karta gwarancyjna z 1989 roku i to, co może się przydać, to schemat elektryczny. Sprawdziłem szybko miernikiem, czy ogrzewacz ma szansę działać, czy jest podłączony do obudowy przewód ochronny i czy nie ma przebicia z przewodu zasilającego na obudowę. A na koniec możemy nasz ogrzewacz wypróbować. Tutaj jest wyłączone. Silniczek napędzający wentylator rusza od razu po włączeniu zasilania. No i zobaczmy, jak jest z grzaniem. Zarówno przy dwóch, jak i przy jednej włączonej spirali grzeje całkiem dobrze. Ciekawe urządzenie, fajny dodatek do kolekcji polskich grzejników. Na pewno kiedyś dokładniej obejrzymy te ogrzewacze z Poznania w dłuższych odcinkach.